Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Jak wiecie, ostatnio trochę się zafiksowałem na graniu w gry z PSP, ale już mi trochę przeszło, więc będzie już tak raczej bardziej stonowane te materiały na temat gier na PSP. Niemniej dzisiaj wybrałem grę Deadhead Fred na PSP. Bardzo mało znany tytuł, podejrzewam, że wielu z Was nie grało. Gdy wrzuciłem informację na Twittera, że aktualnie ogrywam właśnie Deadhead Fred, ktoś tam pisał, że się zatrzymał na jakimś bossie, nie ukończył. No dużo było takich komentarzy, że gracze gry nie ukończyli i ja się nie dziwię, bo tytuł jest absurdalnie długi jak na grę na PSP. Konsola PSP była raczej przystosowana, raczej gry tam się sprawdzały na krótkie sesje, takie, w których mogliśmy pograć troszkę i sobie potem odłożyć i do gry wrócić, czyli można powiedzieć, że takie gry troszkę niezobowiązujące. Oczywiście pojawiały się też dłuższe tytuły, ale głównie to były gry takie na krótkie posiedzenia. Deadhead Fred jest grą, która na pewno na krótkie posiedzenie nie jest. Tytuł został zrobiony przez Vicious Cycle Software i jest to firma, która chyba nic znanego nie zrobiła poza taką, ale to też nie była zbytnio znana gra, grą, która się nazywa Eat, która pojawiła się na PlayStation 3, która była takim, można powiedzieć, taką śmiechową wersją strzelanki, gdzie się nabijali. To było trochę w stylu Deadpoola, mógłbym powiedzieć. No, aczkolwiek nie był to tytuł, który jakoś zdobył jakieś szalone uznanie i raczej też był zapomniany, i Deadhead Fred był taką chyba jedną z największych ich gier, tak mi się wydaje przynajmniej. W grze wcielamy się w tytułowego Freda, który nie posiada głowy. Jest prywatnym detektywem. Do kupy składa go taki szalony doktorek i Fred od tej pory może sobie te głowy zmieniać. Jego podstawowa głowa to ta głowa z baniakiem, z mózgiem, ale w każdej chwili może sobie taką głowę zmienić, jeżeli ją posiada, i przyjąć jakby umiejętności danej postaci, czy też danej głowy. Pomysł był naprawdę spoko. Gra jest utrzymana w takim bardzo mrocznym stylu noir, bardziej podchodzący pod filmy Tima Burtona. Także jest to jakby gra, która nie jest za bardzo dla dzieci, tylko jest właśnie taka bardzo, bardzo mroczna, ale w takim stylu właśnie lekko humorystycznym. No i otrzymana jest ona w stylu właśnie takiego czarnego kryminału. Celem naszej gry jest tą odkrycie, co się stało Fredowi, bo Fred stracił pamięć. No a przed nim naprawdę długa, długa droga, zanim tą zagadkę rozwiąże. Przede wszystkim gra oczywiście zaskakuje bardzo dużą złożonością, jeżeli chodzi o tytuł, ponieważ jak wspomniałem, ten Fred ma możliwość zmiany tych głów. Kolejne głowy pojawiają się w trakcie rozgrywki. Każda z nich ma troszkę inne właściwości. Na przykład głowa zombie może napełnić się wodą i na przykład ugasić pożar, ale może też napełnić się powietrzem i unosić się w powietrzu. Można wtedy latać. Głowa kamienna pozwala na przykład przebywać pod wodą i chodzić pod wodą. Tych głów jest chyba tam z 8, o ile dobrze pamiętam, i każda ma dość szerokie możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie. Przeciw nam stoją różni przeciwnicy i również tutaj wykorzystano ten motyw z głowami, że każdy z przeciwników jest bardziej narażony na ciosy Freda z odpowiednią głową. Wiem, że to brzmi trochę tak skomplikowanie i to na początku wydaje się takie skomplikowane, także zombie nie pokonamy głową zombie, tylko musimy mieć inną głowę, która szybko go wykończy. Niestety tutaj ten system walki jest dosyć słaby i w mojej opinii to jest jeden z najsłabszych elementów, które są w grze. Walki jest bardzo dużo, jest ona totalnie powtarzalna, polega na klepaniu jednego przycisku do momentu, aż pojawi się Quick Time Event i wtedy jakby kończymy przeciwnika jakby jednym ciosem. Ale to, tak jak mówię, to jest rzecz, która w mojej opinii jest dość słaba. Natomiast twórcy podeszli troszkę ciekawie do gry, ponieważ gra może nie ma otwartego świata, to znaczy
nie ma otwartej mapy. To nie jest tak jak w GTA, gdzie masz ogromną mapę i możesz pójść sobie wszędzie. Raczej mamy tutaj podzielone na wycinki z tego powodu, że w mojej opinii gra ma jedną z najlepszych opraw, jeżeli chodzi o PSP. Tutaj naprawdę konsola pokazała, czy tam twórcy pokazali pazur, że to PSP potrafi naprawdę fajną grafikę z siebie wykrzesać. Więc podzielili to jakby na takie mniejsze mapy, które się pomiędzy sobą dogrywają. I te mapy nie są duże, one są malutkie, natomiast jest jakby możliwość pójścia wszędzie, tak? Tylko że będziesz miał te elementy, które się dogrywają, tak? To, czego jeszcze nie wspomniałem, to, że główną rolę, nie pamiętam jak on miał na imię, poczekajcie, główną rolę w tej grze podkłada John C. McGinley. Szczerze mówiąc nie wiem, Chorzy Doktorzy chyba on tam grał, o ile dobrze pamiętam. Ja tego typa w ogóle nie znam, szczerze mówiąc, także jest to jakby dla mnie postać gdzieś tam przebita, ale nie jest jakby jakąś super dla mnie znaną postacią. Natomiast gra też zaskakuje ilością różnych mechanik i misji pobocznych, bo jeszcze mamy tutaj misje poboczne, które możemy sobie w wolnej chwili rozwiązać. Mamy minigry i to jest w ogóle ciekawe, bo twórcy naprawdę zaimplementowali dużo rzeczy, które by wydawało się, że są takie nie za bardzo potrzebne. Na przykład mamy bilard. Całkiem niezłą grę w bilard, którą możemy sobie zagrać. Mamy grę w pinball i tych pinballi też jest kilka, chyba z 7 albo 8 i to są pełnoprawne pinballe, w które normalnie możemy grać. Możemy połowić ryby, to akurat w dużej ilości gier się pojawia to łowienie ryb, nie wiem dlaczego. Także pod kątem jakby skomplikowania i złożoności Deadhead Fred naprawdę się wybija ponad te wszystkie gry na PSP, gdzie zazwyczaj to były małe takie minigierki, natomiast tutaj widać, że włożono w to sporo pracy i sporo serca, żeby ta gra była niesamowicie złożona i rozbudowana i to wyszło. Jednym z komentarzy, które czytałem podczas gdy wrzuciłem informację, że grałem w Deadhead Freda, było to, że wielu z Was nie ukończyło gry, bo się zatrzymało na jakimś bossie. I powiem Wam tak, gra jest trudna do pierwszego bossa. Pierwszy boss jest tak naprawdę najtrudniejszy w całej grze, bo jeszcze nie ogarniamy całych mechanik i sposobów, jakie tutaj twórcy zaimplementowali na walkę. I faktycznie ten pierwszy boss jest jednym z najtrudniejszych. Ja też się z nim męczyłem, ale potem już jest łatwiej. Ale tego pierwszego bossa trzeba się trochę namęczyć, żeby go pokonać, a potem już jakby idzie z górki. I faktycznie nie dziwię się, że wielu z Was tej gry nie ukończyło, bo gra jest niesamowicie długa. Nie wiem dokładnie ile, ja bym musiał sobie tutaj te gameplaye zmierzyć, żeby Wam powiedzieć, ile mi zajęło przejście gry, natomiast była to raczej ilość godzin dość niespotykana, jeżeli chodzi o grę na PSP. Zaraz zerknę. No nie. 14 godzin. To i tak jest dużo. Znaczy, gra się trochę dłuży, powiem Wam. Przez tą dość nieciekawy system walki, trochę gram miejscami faktycznie, mam wrażenie, że są dłużyzny i można tą grę było troszkę skrócić. Gra też jest tak skonstruowana, żebyśmy cały czas zmieniały nam się lokacje. A to jesteśmy w mieście, a to jesteśmy w jakimś zamku, a to w lesie, a to gdzieś tam na jakichś polach, gdzie chodzą jakieś wieśniaki. Także dużo tutaj, cały czas coś się zmienia, cały czas gra sprawia, że czymś nas stara się zaskoczyć. Natomiast każdy jakby... Nie mogę tego nazwać lokacją, tylko każda miejscówka taka większa, która składa się z iluś tam powiedzmy ekranów, pomiędzy którymi są ekrany ładowania, oferuje nam różne zadania poboczne od na przykład mieszkańców. Może to być jakieś zadanie typu znajdź kogoś, znajdź coś tam zdobądź i tak dalej. Bardzo proste zadania, które jakby tą rozgrywkę w pewien sposób wydłużają. Oczywiście gra ma system szybkiej podróży i gdyby tego nie było, Chryste Panie, chyba by ta gra była nie do przejścia. Dzięki temu możemy się przenosić pomiędzy różne lokacje, gdzie chcemy Fredem być. Natomiast na pewno zaskakuje bardzo ciekawy pomysł, bo ja w sumie nie spotkałem się nigdy z czymś takim, że mamy postać, która sobie zmienia głowy i zmienia jakby
całe właściwości swojego ciała, jak i swoich umiejętności. Także to jest, pomysł był, wydaje mi się, mega ciekawy. Również fajna jest historia, bo historia jest jakby takim właśnie mrocznym kryminałem noir, w takim dość z mrocznym humorem, że tak powiem, ale gra się w to fajnie, znaczy śledzi się tą historię fajnie, bo do tego mamy naprawdę fajnie zrobione cutscenki, rewelacyjnie zrobione postacie, które bardzo tak właśnie troszkę nawiązują do takich filmów właśnie Tima Burtona, tak jak się ogląda właśnie coś takiego. Także tutaj też jest fajny motyw, natomiast historię się śledzi naprawdę i powiem Wam, że jedyne co mnie ciągnęło pod koniec gry, kiedy już byłem troszkę znudzony, przyznaję, żeby tą grę ukończyć, to to, żeby poznać tą historię, żeby poznać rozwiązanie całej historii. Tak jak wspomniałem na początku, uważam, że Deadhead Fred jest jedną z najładniejszych gier na PSP. Twórcy tutaj zaprojektowali specjalny silnik, na którym gra rusza i faktycznie trzeba przyznać, że postacie, jakość ich wykonania, no robi wrażenie. Lokacje może nie są aż tak, znaczy kwestia, tu trzeba patrzeć troszkę przez pryzmat, że to jest konsola PSP, także jeżeli patrzymy przez to faktycznie tam te lokacje mają sporo detali, jak na grę na PSP oczywiście, ale gdy tak nie mamy jakby tej świadomości, tak, gramy na przykład na emulatorze, nie graliśmy w żadną grę na PSP, no to mam wrażenie, że to jest puste, takie smutne, ale no PSP niestety nie była aż tak mocarną konsolą, tam był procesor 333 MHz chyba, o ile dobrze pamiętam, także to nie był jakiś specjalnie mocarny procesor, który mógł ruszać, ale ogólnie gra daje radę i wygląda, w mojej opinii jest to jedna z ładniejszych gier i pewnie jedna z gier, które wyciskają najwięcej z PSP. No niestety ma to też swoją cenę, bo gra w zamyśle twórców miała działać w 30 klatkach na sekundę, a niestety bardzo często poniżej tych 30 klatek spada, co jest dosyć denerwujące, tak? Ale to niestety musimy się liczyć też z tym, że przy grach w PSP to był dosyć częsty problem, tak? Spadki klatek na sekundę. Jeżeli jakaś gra miała działać w 60, no to naprawdę ta oprawa była bardzo umowna, żeby to działało szybko. Przy 30 no to już było widać, że tam no jest problem z utrzymaniem tej płynności, aczkolwiek niektórym grom się oczywiście to udało. Co ciekawe, gra też jest ekskluzywna na PSP, potem się pojawiła wersja cyfrowa na Vita. Nie wiem, czy to była ta sama wersja, ale chyba tak. Natomiast to chyba była tylko wersja cyfrowa, to aż wersję pudełkową tylko można nabyć na PSP. Poza przenośne konsole Sony na niczym innym w tą grę nie zagrać, znaczy na emulatorach, no to wiadomo. Ale jakby ona nigdzie się już więcej nie pokazała. I to jest dosyć też ciekawe, bo tytuł był na tyle interesujący, że aż można powiedzieć błagał o jakąś drugą odsłonę na jakichś tam innych konsolach, ale to niestety się nie stało. Natomiast nie jest to tytuł za bardzo popularny, z tego względu, że nie było to znane IP jakieś, to było nowe IP, które zostało wymyślone przez Vicious Cycle i wielu graczy to ominęło. Natomiast uważam, że dzisiaj jest to gra, którą warto sprawdzić, bo można naprawdę zaskoczyć się, że takie gry wychodziły też na PSP, tak złożone, tak rozbudowane. I to jest właśnie fajne, to jest w mojej opinii fajna rzecz, jeżeli chodzi o Deadhead Freda, aczkolwiek podejrzewam, że wielu z Was tej gry nie ukończy z tego powodu, że Was to zmęczy, bo tytuł niestety w którymś momencie staje się trochę za bardzo męczący. W mojej opinii gra jest za bardzo rozwlekła. Jeżeli byśmy chcieli ją zrobić na 100%, to myślę, że zajmie to około 30 godzin, czy nawet 40, ja już sobie nie wyobrażam grania tyle w Deadhead Freda, bo pod koniec ja już byłem poważnie grą zmęczony. Chociaż oczywiście zmieniały się lokacje, dochodziły nowe głowy, nowe możliwości, ale i tak sama rozgrywka już mnie wtedy męczyła. Aczkolwiek początek, pierwsze kilka godzin, no to jest ta, wiecie, fascynacja, a potem jakby troszkę to spada. Tak jak mówię, no twórcy troszkę źle dobrali tempo rozgrywki. Jakby, gdyby tą grę skrócić o jakąś 1/3, myślę, że ona byłaby bardziej zjadliwa, bo w momencie, kiedy zaczynała ona się nudzić,
no to już po prostu by się kończyła i to by było spoko. Natomiast twórcy za bardzo tutaj podeszli, wydaje mi się, ambitnie do projektu i to trochę też jakby sprawiło, że ta gra jest za długa, tak bym to powiedział. To jest w ogóle ciekawe, jak to możliwe, że gra jest za długa, no ale tak niestety w mojej opinii jest. I tutaj jeszcze taką ciekawostkę Wam wybrałem, że, czekajcie, tylko zobaczę, że Deadhead Fred był pierwszą grą, która została doceniona przez Writers Guild of America. To jakoś stowarzyszenie chyba pisarzy amerykańskich i dostała nagrodę. Była to pierwsza gra, która została w ogóle umieszczona w tych nagrodach i tą nagrodę wygrała. Także jak widzicie, tak jak wspomniałem, historia jest naprawdę w porządku. W 2007 jeszcze widzę, że na E3 była nominowana na najlepszą grę, za najlepszą grę E3 2007, ale przegrała z Siphon Filter, Logan Shadow i Bioshockiem. No ciężko tutaj z Bioshockiem trochę wygrać, natomiast no jest to jakby, pokazuje, że jakość tej gry jest dość wysoka, skoro gdzieś tam chociaż te nominacje się pojawiły, tak? I jakieś tam nagrody, nie wiem, czy ta akurat ta gildia pisarzy amerykańskich to jest jakaś nagroda taka coś tam istotna, czy nie, ale zdobyła. Czy dzisiaj warto zagrać? Powiem Wam tak, no w mojej opinii warto, aczkolwiek tak jak mówię, po jakimś czasie się od tej gry odbijecie. Natomiast jest to tytuł, który na pewno zasługuje na to, żeby był bardziej znany niż jest i to jest właśnie jeden z problemów wielu gier na konsole przenośne, czy głównie tutaj mówię o PSP, bo no akurat konsol Nintendo nie posiadam, ale na PSP było bardzo dużo gier, które zostały całkowicie zapomniane, a były tytułami na przykład ekskluzywnymi i dzisiaj można sobie je tak troszkę powoli odkrywać. Natomiast uważam, że gra jest fajna, mi się grało w to dobrze, aczkolwiek do pewnego momentu bardzo fajnie się bawiłem. Bardzo rozbudowana gra, co też jest nie do końca spotykane, jeżeli chodzi o PlayStation Portable. Także jeżeli macie tylko okazję zagrać w Deadhead Freda, zagrajcie, myślę, że warto. I tak pewnie większość z Was sprawdzi to na emulatorze, gdzie ta oprawa będzie wyższej rozdzielczości, od razu będzie się lepiej prezentowała, bo wszystkie gameplaye, które tutaj oglądacie, są natywnie zgrane z, no, nie z PSP, z PS Vity, bo PS Vita ma wyjście na telewizor, także z Vity zostało to zrzucone przez emulator PSP, zostało zrzucone do plików wideo, także no, można powiedzieć, że to jest natywne tak naprawdę, bo rozdzielczość nie jest tutaj podbijana, tylko jest oryginalna rozdzielczość PSP. Także jak macie okazję, sprawdźcie, fajny tytuł. No jeżeli macie PSP, to myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać, tylko spróbujcie zdobyć tą grę na dysku, czy tam w wersji cyfrowej i spróbujcie sobie pograć i zobaczcie Deadhead Freda. Jeżeli lubicie takie klimaty, na pewno gra bardzo Wam się, może nie, przypadnie Wam do gustu, może tak. To tyle. Pozdrawia Was Energik. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.